dla wielu nie lada gratka. My na rozpoczęcie sezonu szczupakowego wybraliśmy zbiornik Czorsztyn. Wielu z Was łowi już z łodzi. Tutaj mamy zakaz spinningowania do 15 czerwca. Dlatego ubrani w spodniobuty ruszamy przemierzać brzegi Czorsztynu. Ja na naszą wędrówkę wybrałam na dzisiaj 2 kije. Pierwszy kij Excellence Goliath 2,55 w dwuskładzie, ciężar wyrzutu do 160 gramów, idealny kij na przynęty powyżej 20 cm. Dzięki temu mamy możliwość wykonywania dalszych rzutów i żadna metrówka na kiju nie jest nam straszna. Drugim kijem jest z serii Specialized Jerk Cast. Jest to kijek castingowy, 1,83 m długości do 70 gramów, idealny do rzucania bezsterowcami takimi jak plate, uzbrojony oczywiście w nasz kołowrotek castingowy, niskoprofilowy Procline. Jest z nami Michał Jandura, nasz tester. Cześć. Miejscowy. Miejscowy, tak. Miejscowy. Bo zbiornik czorsztyński jest to zbiornik, na którym się praktycznie wychowałem. Zaczynałem łowić już przed zalaniem zbiornika, więc dla mnie Czorsztyn każdego dnia to jest jedno wielkie wyzwanie. A jak Sandra wspomniała o majówce, to zaczynamy brodzić i jest to naprawdę setki metrów, myślę, że nawet kilometrów po brzegach, w trudnych terenach. Na dzisiejszą wyprawę, z racji tego, że bardzo lubię łowić na jerki, mamy tu kijek Excellent Baitcast Fight 2,10 długości, ciężar wyrzutu od 40 do 120 gram. Jest to bardzo taki twardy kijek, tym bardziej, że no, staram się naprawdę używać dość ciężkich przynęt, a jest to kij, który myślę wytrzymie każdą gramaturę, którą mam w pudełku. Dosyć sztywny kij. Tak, jest to, jak już wspomniałem, no, kij ma być pała. Tak jest. Dla mnie tak jest i tak już pewnie będzie. Kołowrotek castingowe Procline 201. Bardzo fajny, bardzo lekki kołowrotek ze stopów grafitowych. Uzbrojony w plecionkę 0,26. Niech on to odda. Tak. Jedni mówią, że te plecionki są po prostu przegrubione, że używamy naprawdę grubych plecionek, ale Czorsztyn jest naprawdę nieobliczalnym zbiornikiem i możemy się spodziewać ryb, które wcześniej zamieszkiwały dawne banie, tam gdzie były żwirowiska. Więc naprawdę są tutaj ryby 120 plus na pewno, więc to musi wytrzymać. Dodatkowo bardzo wiele zaczepów, krzaczorów podwodnych, to Nie też boi ma się. znaczenie. Nie boi się. Tak, drugi kijek to Camisoli Zander. Używamy też dużo przynęt gumowych, także myślę, że jest to fajny kijek. Może nie tyle nietypowy, bo jest przeznaczony bardziej jako kijek sandaczowy, ale jaskółki z serii Saira są z bardzo miękkiej gumy i potrzebujemy też sztywnego kijka, nie tyle typowego kija szczupakowego z taką mniejszą parabolą, ale potrzebujemy kija, który jest sztywny, który wprowadzi tą jaskółkę w taki duży ruch, tym bardziej, że ona musi agresywnie pracować Ta we wodzie. miękkość tej przynęty szczególnie ma znaczenie, kiedy temperatura wody jeszcze nie jest wysoka. Dlatego, że Saira jest tak miękka, temperatura wody nie ma wpływu na jej pracę, czyli nawet przy zimnych wodach, takich jak jeszcze majowe, bo nie mamy jeszcze bardzo ciepłych wód, ta przynęta nadal zachowuje swoją miękkość. I to się cieszy, bo naprawdę potrzebujemy tu praktycznie standardowych, gdzie możemy używać i w jesieni, gdzie też szukamy naprawdę dużych szczupaków, przede wszystkim grubych. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Co do kołowrotka, kołowrotek Black Crystal z nowej serii 4001, typowo szczupakowy, masywny, jest troszkę ciężki, ale nastawiamy się na szczupaki i naprawdę duże obciążenie kołowrotka nie wróży dobrze, jeżeli jest to mały profil tego kołowrotka. Także na razie musimy
wytestować to, co mamy. I jak do tej pory sprawdza się on bardzo dobrze, więc myślę, że będzie służył na lata. Szczerze polecam. Także przedstawimy Wam jeszcze przynęty. To co, to może Które- opowiesz o swoim flagowcu ulubionym? Mój flagowiec? Nie, mój flagowiec muszę wziąć stąd, bo on jest tu. A, tak. Nie, naprawdę. Jak wspomniałem, no bardzo lubię łowić na dżerki. Mikado wypuściło bardzo fajną serię dżerków Blade Pencil, gdzie ja uczę się prowadzić te dżerki, bo nie są to takie same dżerki jak wszystkie. Z bardzo szybką pracą szczelki. Czasami mam wrażenie, że za bardzo, bo myślę, że szczupaki mają problem z trafieniem, ale one to uwielbiają, także myślę, że Tak jest. nie będzie problemu w ich używaniu. Im szybsza, im bardziej zwariowana praca dżerka, tym bardziej skuteczna i tym bardziej działa na szczupaki. Tak, mamy bardzo fajną gamę kolorów, z czego cały czas podkreślam, że ten biało-czerwony jest moją perłą. Jest naprawdę tak dogryziony, że nie jestem w stanie sobie pomyśleć, żeby go gdzieś urwać. Jak to kiedyś ktoś wspomniał, woblery, które były w pysku ryby, są zawsze szczęśliwe. Także Tak jest. Musimy się Oby tym dzisiaj cieszyć. też się sprawdził. myślę, że tak. Kolory. Lubię używać kolorów zbliżonych do ryb, na których żerują szczupaki. Czyli sam szczupak czy okoń. Szczelona ukleja. Tak, to są bardzo fajne, agresywne kolory. I no myślę, że musimy je mieć w pudełkach, bo nie zawsze te pstrokate kolory, takie bardzo agresywne nam pomagają. Ryby są wybredne, tak jak kobiety. Więc musimy sobie jakoś radzić. Tak jest. To co? Zbieramy się nad wodę trochę. Zbieramy porzucać. się, zanim nas jakaś burza nie dopadnie. No tak. Nas Zakopanego nadciąga. O, zbiornik czorsztyński jest bardzo dziwnym zbiornikiem, bo w przeciągu 5 minut może być naprawdę tu bardzo ciężka pogoda, także mamy troszkę czasu i ruszam na wodę. Tak jest. Zobaczymy jakie efekty. Zobaczymy. Tu. Szablę w dłoń. Tak jest.